Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Ponownie witam Was z toru QJ Motor. Jesteśmy w Chinach i testujemy ofertę, którą mamy Wam zamiar pokazać w przyszłym roku. A w tej ofercie znajduje się ten piękny oto motocykl przede mną, czyli QJ Motor SRT 300 DX. Doskonały konkurent dla w zasadzie jedynych dwóch motocykli w klasie 300 cm z jednym cylindrem, czyli dla Hondy CRF 300 Rally i dla Vodza 300 Rally, ale ze zdecydowanie atrakcyjniejszym wyglądem i co rzecz dla Was najważniejsza, z dosyć niską ceną. Serdecznie zapraszam na materiał. No to zacznijmy od wyglądu, moi drodzy, tak jak zresztą zawsze powtarzam, że to kwestia gustu, no ale przy okazji tego motocykla nie da się przejść obojętnie, bo wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli zabralibyśmy mu te oznaczenia QJ Motor, to duża część publiki nie znającej się zupełnie na motocyklach na pewno nie przypisałaby mu żadnej chińskiej cechy. Od jakiegoś czasu QJ Motor współpracuje z MV Agustą nie tylko przy okazji produkcji silników, ale niedawno zatrudnili też biuro projektowe, które pracowało dla MV Agusty, czego efektem jest ten piękny motocykl. Jeżeli chodzi o przód, to no widać trochę tutaj podobieństwo do Lucky Explorera. Jeśli chodzi o kwestię wyglądu, naprawdę dobrze prezentuje się z boku. Wszystko jest proporcjonalne. Niestety mój cień jest tylko widoczny. Bardzo Was za to przepraszam, ale jest słoneczny i dość wietrzny dzień. Puszka koresponduje elegancko z całą ramą i zawieszeniem. Zauważcie, że ta rama jest bardzo podobna do tych z motocykli większych pojemnością, jakby trochę skurczona. Subframe jest odkręcany, więc w przypadku gleby będzie można to dokupić. Światła z tyłu oczywiście LEDowe, każdy dzisiaj musi jakiś swój wzór ułożyć, no i taki wzór oczywiście QJ Motor dla siebie bardzo fajny ułożył. Nie patrzcie na te niektóre, że tak powiem, niedociągnięcia, bo to jest motocykl testowy, który nie jeździ nawet w Chinach po ulicy. My jesteśmy na torze, on zaliczył kilka gleb, bo jest tutaj mocno eksploatowany i testowany przez testerów QJ Motora. Zobaczcie, jeżdżą nawet, tam widać ich z tyłu za nami. A wracając do motocykla, pozycja jest naprawdę wygodna, wszystko z przodu wygląda super, czuję się na nim pewnie. Ja nim oczywiście nie jeździłem na szutrze, no bo jestem w dalekich Chinach, więc wolałbym do domu wrócić w jednym kawałku i się nie połamać, ale zobaczcie, jakie oponki ma ten motocykl. Trochę cień pada, także tego nie widać. Taką pełną kosteczkę i widać, że na pewno dostał wciry. Nie jestem pewien, czy ten motocykl będzie oferowany w Polsce dokładnie z tymi oponami, bo to jest CST. Tam zobaczcie, stoi inna sztuka i ona już jest na zupełnie innych oponach. Piecur ma prawie 30 koni, 24,5 niutka momentu obrotowego. Bez problemu na prostej byłem go w stanie rozpędzić do prawie 120 km na godzinę. Potem już słabo idzie to rozpędzanie, no ale wiadomo, mała pojemność, to jest motocykl przeznaczony do jazdy w terenie, ma być lekki i jest, bo 157 kg to naprawdę mało i tą leciutką wagę, uwaga, to jest waga z płynami już, a nie na sucho, więc 157 kg jest naprawdę fajną, niską wagą dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę w jeździe offroadowej po jakichś patykach, głazach, kamieniach i tak dalej, albo dla tych, którzy wracają do tego sportu i nie chcą od razu przesiadać się na wielkie i ciężkie motocykle. Na pewno jest to godny konkurent dla Hondy i Vodza, które obecnie królują w tej klasie, ale są nieco droższe. Tutaj cena na pewno będzie zdecydowanie poniżej 20 000. Na chwilę obecną jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć ile. Okej, idźmy w takim razie zobaczyć, jak to wszystko wygląda z bliska, jak wygląda wyświetlacz. Jest poziomy, został zdecydowanie poprawiony względem tych starszych modeli, ale nie wygląda tak dobrze jak w modelu 800 czy w modelu 450. Tutaj ten wyświetlacz jest poziomy, tam mieliśmy pionową wieżyczkę. Ta szyba jest dosyć duża, co
pozwala ochraniać przed wiatrem w zasadzie w każdej prędkości. Bardzo ładnie to wszystko wygląda i całkiem nieźle chroni przed wiatrem. Przechodząc do zawieszenia, z przodu mamy zawieszenie marcokki, tak jak w każdym w zasadzie motocyklu od QJ'a. Oczywiście jest to upside down, w pełni regulowany. Obecnie te nastawy są najbardziej softowe, takie żeby można było śmigać po kocich łbach. W tych jednocylindrowych motocyklach zwykle po prawej stronie idzie kolektor wydechowy, rura, która idzie dalej oczywiście do wydechu. Tutaj zostało to dosyć fajnie rozwiązane, bo daleko jest ta ochrona termiczna od tej rury, więc jest duże prawdopodobieństwo, że sobie nie upalicie łydki czy kolana jeżdżąc tym motocyklem. Z tyłu eleganckie zawieszenie, kiwaczka, oczywiście bez regulacji jakiejś, ale w tej cenie chyba nie możemy na to liczyć, natomiast do jazdy po wertepach, patykach, kamieniach, piasku i innych szutrach naprawdę będzie wystarczające. Klasa budżetowa, więc jeśli chodzi o hamulaki, niestety nie mamy tutaj jak u droższych braci hamulców Brembo. Mamy dwutłoczkowe zaciski, ale sprzęt waży 157 kg, więc nie ma potrzeby instalowania niczego mocniejszego. Kanapa z ładną czerwoną nitką, to są kolory, w które teraz idzie QJ Motor. Mamy kanapę taką gumowaną, fakturą oczywiście trochę przypomina skórę, natomiast jak doskonale wiecie, obecnie nie montuje się takich kanap, można sobie to akcesoryjnie zrobić, natomiast bardzo dobrze to wygląda, można ścisnąć udami, dobrze kontrolować motocykl, więc myślę, że to jest w zupełności wystarczające. Z tyłu tarcza 220 mm, z przodu 300 mm, co ważne opony to 21 cali i 18 cali, czyli prawilnie tak, żeby można było zapierniczyć w gruby teren. Trzeba także powiedzieć słów kilka o zbiorniku. Teoretycznie ze 300-400 km można byłoby na tym przejechać, ale wiadomo, jak będziemy dzikować w terenie, to może nam nie starczyć. Jak na jeden cylinder, to muszę przyznać, że całkiem niezła kultura pracy. Nie ma jakichś tam nadmiernych wibracji, nogi nie wibrują. Oczywiście przy dalszej jeździe w stylu 130 km na godzinę, to na pewno jakieś tam niekomfortowe sytuacje będą miały miejsce. Natomiast należy przyjąć, że to jest motocykl bardziej do jazdy w terenie. Wydaje się chyba trafiony, ale zobaczymy. Oczywiście Wy zadecydujecie, czy sprzęt się przyjmie, czy nie. Natomiast potencjał ma ogromny, bo jest wykonany dosyć solidnie. Dobra, wróćmy do niego w takim razie i sprawdźmy, jak wygląda spasowanie plastików. Pomacamy sobie trochę. Nie ma się naprawdę czego wstydzić. Wszystko jest porządnie spasowane, nic nie trzeszczy, nie hałasuje. Tutaj mamy oczywiście bak metalowy, natomiast cała ta otulina jest plastikowa, wszystko porządnie spasowane, powpinane, także nie ma wstydu, jak będziecie jechali w terenie, to nie będziecie trzeszczeć. Ok, lecimy w takim razie do krótkiego podsumowania tego sprzętu. Tak oto, moi drodzy, prezentuje się SRT 300 DX. Szczerze mówiąc, jak wiedziałem, że o nim myślimy, w sensie oferty na przyszły rok, to od razu pomyślałem sobie o tym, że warto byłoby go kupić. Powiem Wam, że ja się tym motocyklem nie zawiodłem. Oczywiście od Was będzie zależało, czy przypadnie do gustu polskiej społeczności motocyklowej. Jeżeli miałbym go podsumować w kilku zdaniach, to na pewno tak. Piękny wygląd, doskonały design, dużo poprawek w stosunku do konkurencyjnych modeli. Niższa cena, na pewno poniżej 20 000, być może przy publikacji tego materiału będzie już konkretnie wiadomo, ile ten motocykl kosztuje. Także poniżej 20 000, jednocylindrowy sprzęt, fajnie wyglądający, jeżdżący po lesie, po patykach, po kamieniach. Dla tych, którzy chcą się uczyć, dla tych, którzy rozważają zakup CRF-ki Hondy albo Wodge'a 300 Rally. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony oraz obejrzenia innych filmów na tym kanale. To byłem ja, Maciej. Serdecznie dziękuję za ten piękny, słoneczny dzień na torze QJ Motor, a jesteśmy w Chinach. Do zobaczenia przy okazji następnego materiału. Ciao, cześć!